Widzimy, że moim zdaniem ten obszar płatności i szybkości płatności może determinować też tą wizję i że jednak to się może wydarzyć dużo szybciej niż my sobie myślimy, że wejdziemy w cały taki wirtualny świat. I ten wirtualny świat oczywiście będzie też bez gotówki. My zapewniamy bezpieczeństwo, jesteśmy rynkiem regulowanym, no i myślę, że u nas klient raczej nie kupuje tak zwanego kota w worku. Cześć, nazywam się Damian Wilke i witam Was w trzecim odcinku podcastu Visionaires, w którym będziemy rozmawiać o różnych wizjach przyszłości. Dzisiejszym gościem jest Katarzyna Tomczyk-Czykier, Tribe Owner w Credit Agricole Bank Polska. Cześć Kasia. Cześć, dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, W bardzo miło takiej mi. sytuacji z awangardem jeszcze nie byłam. Zazwyczaj się zajmujemy codziennym delivery, a nie rozmową o przyszłości bankowości w podcastach. To prawda, właśnie zazwyczaj się widzimy w sumie na projektach, także to jest miłe spotkanie, w którym możemy porozmawiać trochę o czymś innym, w innej atmosferze totalnie. Słuchaj, ale chciałem Ciebie zapytać może tak na początek, czym się dokładnie zajmujesz w swojej takiej codziennej pracy? No i ja pracuję jako tribe owner od ponad 2 lat. Tak naprawdę prowadzę dwa triby, Tribe Seamless Banking i Tribe Omnichannel, ale mam też tą przyjemność, że do naszej tej takiej dwuczłonowej rodziny dołączy niedługo też dodatkowa część związana z bankowością elektroniczną dla klientów Soho i Agro, czyli ciągle powiększam tą swoją rodzinę. No i staram się trzymać ten parasol takiej omnikanałowości, dlatego że my powiedzieliśmy sobie w Credit Agricole Bank Polska w naszym nowym pozycjonowaniu, że łączymy smartną technologię z profesjonalizmem naszych doradców, których ciągle mamy w placówkach bankowych i nie zamierzamy z tych doradców zrezygnować. Więc staram się trzymać ten parasol, żeby, że tak powiem, to pozycjonowanie i ta deklaracja złożona klientom po prostu współgrała ze sobą i dostarczała najlepszą wartość i customer experience do klientów. Okej, a czy mógłbyś powiedzieć, czym są te triby, o których powiedziałaś? Bo może nie Tak, wszyscy wiedzą, jak tak. nomenklatura agile dokładnie wygląda i Tak, funkcjonuje. tak. Trajby to inaczej plemiona, jak niektórzy próbują tłumaczyć. To są po prostu samoorganizujące się, samostanowiące i samo biorące odpowiedzialność i posiadające pewien taki power do tego, żeby proponować, jak realizować i jak dostarczać cele i wyniki banku poprzez właśnie development nowych funkcjonalności, nowych serwisów, nowych usług czy automatyzacji na przykład tych serwisów dla klientów. Pracujemy zespołem wewnętrznym, ale ten zespół wewnętrzny jest też poszerzony o pracowników naszych dostawców, między innymi Savangard Dokładnie. pracuje z nami nad dostarczaniem backendowej części, czyli tak zwanego serwisu bankowości elektronicznej, na której stoi nasza bankowość elektroniczna i mobilna, ta nowa, którą postawiliśmy. Także tworzymy plemienia i te plemienia osiągają sukcesy. I chyba tak mogę to skonkludować. Super. A czy w takim standardowym tribe jest również 8 osób jak w Scrumie, czy może ta liczba trochę się... Tak, my staramy się mieć, żeby zespół skramowy nie był więcej niż 9 osób. Mówią, tu pizza z team jest najlepszym. Natomiast no, czasami są dużo bardziej złożone funkcjonalności czy serwisy, w których potrzebujesz dużo większego zespołu i głównie jak powiedzmy gramy na czas, żeby dostarczyć na przykład jakąś funkcjonalność i serwis na kampanię, no to może się okazać, że ten zespół jest trochę większy, ale raczej staramy się być wierni tej zasadzie, żeby to nie był więcej niż 9-osobowy skład w Jasne, naszym więc w trakcie też przypadku. skalujecie tą ilość zespołów, czy raczej ona jest stała już do końca projektu? Tak, to możemy tu powiedzieć trochę patrząc na historię, bo my zaczęliśmy w trybie Seamless Banking budować naszą aplikację CA24 Mobile pełna korzyści i prowadziliśmy projekt prawie przez rok, zanim od powiedzmy kartki papieru i designu nowej aplikacji przeszliśmy do produkcyjnego, komercyjnego wdrożenia.
No i żeby w 12 miesięcy osiągnąć takie MVP 1 o minimum volume, które sobie postawiliśmy, że będzie wartością dla klienta, no to tych zespołów mieliśmy 13. Potem w trakcie jeszcze doszliśmy do 2, bo chcieliśmy dostarczyć dodatkowe serwisy WAS-owe i również kantor w aplikacji mobilnej. No i do tego, żeby zrównoleglić tę pracę, no to potrzebne nam były dodatkowe zespoły. Jasne. Więc w zespole Seamless pracowaliśmy w pewnym momencie z 15 równolegle podążającymi składami. W tej chwili tych składów mamy dużo mniej, bo już jesteśmy w takiej fazie stabilizacji poprodukcyjnej i staramy się już w tej chwili no, dużo bardziej selektywnie podchodzić do rozwoju aplikacji. Oczywiście jeszcze Selektywnie? dużo Co masz na myśli? selektywnie, takiej, że my budując aplikację, powiedzieliśmy sobie, że będziemy ją budować w 3 krokach. Pierwszy krok to było dostarczenie najlepszego doświadczenia klienta w postaci UX-u. Dlatego bardzo postawiliśmy na nowoczesny, taki bardzo angażujący klienta design. Drugie to było to, żeby dostarczyć minimum usług, serwisów i funkcjonalności, które są potrzebne do codziennego daily bankowania, czyli żeby aplikacja nie miała żadnych gapów do takiej codzienności bankowości, którą klient w bankowości mobilnej realizuje codziennie. I trzecie to jest element monetyzacji, czyli tak naprawdę procesy i funkcjonalności, głównie procesów sprzedażowych, procesów posprzedażowych, nowych usług WAS-owych, czyli wszystkiego, co może być wartością dodaną, ale też digitalizuje tą relację klienta z bankiem, no bo grupa klientów o profilu takim w pełni digital rośnie prawie tak szybko jak liczba klientów mobile user only. W związku z tym, jak gdyby no my mamy tutaj na pewno gap do naszych kolegów z czołówki rankingu aplikacji mobilnych bankowych na polskim rynku, więc na pewno nasza aplikacja musi bardzo mocno przybierać na liczbie procesów sprzedażowych i posprzedażowych, full, tak, end-to-endowo możliwych w aplikacji. I to jest właśnie ten trzeci etap, który rozpoczęliśmy w tym roku i będziemy kontynuować w przyszłym roku. I kiedy go skończycie? Tak, plus minus. No to jest pytanie o apetyt. Ja myślę, że świat się digitalizuje i to nie będzie koniec tych developmentu nowych funkcjonalności, dlatego że wiemy, że aplikacje mobilne przybierają na wartości i one zaczynają być, podążać za takim trendem super apps, gdzie tak naprawdę łączymy i bankowość, ale też inną codzienność klienta w aplikacjach bankowych. I z tego punktu widzenia możliwości są praktycznie nieograniczone, więc z tego względu zaczyna rynek bardziej rozmawiać z tym, jak upraszczać i czego nie dokładać do aplikacji, niż właśnie sobie mówić, że ta ścieżka może być, prawda, taka bardzo lukratywnie długa, z bardzo długim horyzontem, nie? Więc tutaj my jednak podchodzimy do tego selektywnie. Patrzymy też na taką praktyczność podejścia, bo oprócz procesów end-to-endowych można też dostarczać procesy hybrydowe, czyli wykorzystujemy potencjał i profesjonalizm i doradztwo naszych pracowników placówek bankowych, którzy tak naprawdę mogą z klientem zapoznać go z ofertą, przeprowadzić badanie potrzeb, skonkludować, jaką ofertę klient wybiera, a de facto przerzucić klienta do finalizacji tego produktu w aplikacji mobilnej czy bankowości elektronicznej. Więc my też na przykład ważymy, które procesy powinny być hybrydowe i pewnie takie procesy bardziej skomplikowane, które wymagają głębszego doradztwa ze strony pracownika, mogą być procesami hybrydowymi, a takie, które są
na kliki. Na przykład ubezpieczenie turystyczne pewnie jest takim standardowym case study. No, mogą być wyklikane przez klienta nawet przed granicą na parkingu. Tak jak niektórzy wyklikowali do tej pory na przykład ticket na Mhm. autostradę, No tak? Nie tak, to mając prawda. pakietu, więc tutaj jak gdyby dlatego jesteśmy selektywni, żeby jak gdyby równomiernie rozkładać siły, no i też patrzeć, gdzie jesteśmy w stanie dostarczyć większą wartość dla klienta. To może tak zadam Ci pytanie właśnie trochę o przyszłość. Co dodacie jeszcze do Waszej aplikacji, a czego byś w ogóle nie dodawała, tak jako bazując na swoim doświadczeniu? Co nie pasuje według Ciebie do aplikacji bankowej? No to jest ciekawe, co nie pasuje, ale zaczynając od tego, co mamy w planie, Tak, to no my gonimy ciągle kolegów, w związku z czym na pewno muszą się pojawić u nas takie bazowe wasy związane z transportem i komunikacją miejską, bo ciągle nie mamy ani możliwości zakupu biletu parkingowego, czy było biletu na komunikację miejską. Podchodziliśmy do tego projektu w tym roku, no niemniej jednak wycelowaliśmy chyba w niewłaściwego partnera i nie udało nam się tego projektu w tym roku dostarczyć, więc tu wracamy trochę no, innymi drzwiami, trochę w innym timingu, ale na pewno nasza aplikacja, jeżeli mówimy, że jest pełna korzyści, to ta korzyść, prawda, bardzo jasno też komunikowana przez klientów feedbacku, który na bieżąco zbieramy w ocenie aplikacji, to te wasy komunikacyjne muszą się absolutnie pojawić. Ponieważ mamy w grupie również w Polsce Crédit Agricole spółkę ubezpieczeniową, więc będziemy dostarczać procesów end-to-endowych do zakupu ubezpieczeń. Pewnie bardziej to będą ubezpieczenia życiowe, hybrydowe, a pozostałe ubezpieczenia myślę, że będą na kliki, czyli tak naprawdę właśnie ubezpieczenia majątkowe, asystanse. W tym kierunku pójdziemy, żeby były to ubezpieczenia no, takie, które da się samodzielnie przez klienta wyklikać. Mamy też zamiar poszerzać ofertę funduszy inwestycyjnych, ponieważ mamy z kolei spółkę Amundi też w Polsce działającą, w związku z czym mamy własnego dostawcę produktów inwestycyjnych. Dużo mocniej chcemy też zaopiekować klientów z segmentu affluent z naszego portfela, w związku z czym będziemy też umożliwiać te procesy związane z nabywaniem, odkupieniem, konwersją funduszy inwestycyjnych czy zakładaniem rejestru i podpisywaniem umowy o doradztwo inwestycyjne, i to na pewno będzie nas pochłaniać. No i to, z czego jesteśmy znani, a Crédit Agricole zaczynał od historii Lukas Banku, czyli taki kredyt, prawda, powinien być w to już każdym trochę lat temu. banku, dokładnie, w związku z czym mamy w tej chwili procesy hybrydowe i procesy pre-approved na kredyt gotówkowy, więc będziemy na pewno doskonalić te procesy i dostarczać klientowi jeszcze więcej procesów i z karty kredytowej, i z limitu w saldzie debetowym, czyli tych bazowych procesów, które zapewniają klientom finansowanie. Jakbym miała powiedzieć, czego nie rozważamy na dzisiaj, no to mamy też w planie, ponieważ w naszej strategii znajduje się linia ESG, więc chcielibyśmy na pewno dostarczać klientowi tej wartości, która chociażby polega na śledzeniu śladu węglowego. Dobrze wiemy, że są już w tej chwili na rynku różne kalkulatory, które dostarczają tego typu informacje. My, mając w aplikacji jedno z naszych ostatnich wdrożeń, czyli Personal Finance Manager, mamy kategoryzację transakcji i przymierzamy się do tego, żeby również dostarczyć tego typu kategoryzator klientom, ale głównie po to, żeby potem na bazie analizy swoich wydatków i różnych kategorii, stawiania pewnego rodzaju budżetów, limitów, benchmarkowania się może do takiej grupy peersowej
innych klientów, no po prostu motywować czy stymulować klienta trochę do perspektywy zmiany zachowań. Czyli będziecie też jakby celować w stronę opiekowania się klientem. Tak, Także będziemy celować w doradczej stronę strony. opiekowania się Mhm. klientem, żeby mu dostarczać insightów takich i budować jego engagement do tego, żeby on próbował poprzez porównanie, poprzez refleksję na temat tego, jak on dba o środowisko, chociażby poprzez perspektywę struktury swoich wydatków, no jednak zmieniał jak gdyby te zachowania. Więc myślę, że tutaj ciężko naprawdę jest wymienić coś, czego w aplikacji bankowej nie moglibyśmy wdrożyć. Myślę, że coraz więcej też partnerów zewnętrznych, fintechowych, mając możliwość łatwego podpięcia naszej aplikacji do ich serwisów przez API, no de facto Open powoduje, banking. że dokładnie, że tutaj absolutnie jest bardzo szeroka możliwość. Pytanie jest tylko, na ile łatwe jest rzeczywiście wpięcie się w ten serwis i na ile łatwa jest jego obsługa. I na końcu no, utrzymanie, tak żeby to spełniało satysfakcję klienta. Także my staramy się zawsze mieć jakąś nowinkę i mieć jakąś wartość dodaną i budować ten koszyczek tych dodatkowych korzyści w aplikacji. Natomiast no, dość selektywnie podchodzimy do tempa i do wyboru tych partnerów, bo myślę, że tutaj dojrzałość po obu stronach no, wymaga takiego skwantyfikowania, żeby właśnie nie popełniać przypadków wdrożeń, które no, nie są w stanie na końcu dostarczyć takiej To wartości czego dla oczekujecie? klientów. No, oczekujemy, żeby partner tak naprawdę był wiarygodny i też budował zaufanie do nas, jak stawia się do przetargu, to żeby wartość dostarczanego serwisu i usługi była adekwatna do dokumentacji, którą ten partner Rozumiem. dostarcza, że jak mówi, że jest harmonogram wdrożeniowy możliwy na datę X, to żeby potem za nim stał zespół, który rzeczywiście w tym tempie ten projekt jest w stanie dostarczyć. No i żeby partner sam miał pozycjonowanie tego swojego produktu, bo wtedy jest dużo łatwiej nas przekonać, tak, gdzie my znajdujemy tą wspólną grupę po jednej i po drugiej stronie. Też patrzymy na to, na jakich wartościach partner pracuje, tak, czy ma strategię na przykład w obszarze ESG, jeżeli to jest akurat kategoria WAS-u, więc tu no, patrzymy dość szeroko. Lubimy też pracować z partnerami, którzy jednak sami mają własną strategię takiego aktywnego i silnego rozwoju i patrzą daleko w przyszłość, bo Visionaries. wtedy, tak, bo wtedy tak naprawdę możemy stymulować się z obu stron, tak, tą wizją. I wtedy wiemy też, że kupujemy dzisiaj może serwis A, ale tak naprawdę patrząc na perspektywę rozwoju tej spółki i tego partnera, no to widać, że ona będzie możliwe funkcjonowała w relacji z nami takiej partnerskiej, wdrożeniowej w dużo dłuższej perspektywie naszej strategii niż jednorazowego I dostarczania może właśnie, serwisu. może też przynieść dużo dobrego wraz ze swoim rozwojem, tak? Tak, absolutnie. No, myślę, że w tej chwili takie partnerstwo między bankami a partnerami, którzy dostarczają serwisy, wartość ludzi do tego, żeby budować aplikacje bankowe i nie tylko, no właśnie opiera się na takim bardzo swobodnym przepływie i stymulacji tej wizji i strategii. I my na przykład w Tribe Seamless wręcz ustaliliśmy taką zasadę Seamless Collaboration, w której staramy się korzystać z wartości w jedną i z drugą stronę. Czyli my jesteśmy transparentni i otwarci do naszych partnerów, oczywiście na tyle, na ile Możecie, regulacja tak. i umowa nam to pozwala, ale oni, żeby jeszcze lepiej rozumieli nasze potrzeby, naszą perspektywę, nasze otoczenie, a my z kolei czerpiemy bardzo aktywnie z ich pomysłów, z ich wizji, z ich propozycji, czyli się stymulujemy wzajemnie do tego, żeby potem praktycznie przyjść razem do stołu i powiedzieć: mamy wspólny pomysł, razem go zbudowaliśmy, to teraz popatrzmy, co możemy zrobić, żeby go wdrożyć razem. Ekstra. Mam jeszcze takie pytanie.
w sumie pytanie o opinię. Myślisz, że fintechy zagrażają bankom? Myślę, że fintechy ciągle są tutaj challenge'ujące dla banków, głównie z perspektywy dostarczenia właśnie tej wartości tych takich value added services. Czyli my sami nie mając u siebie dużych teamów od innowacji. Był taki trend i moment, że banki również posiadając swoje środki, no, kupowały różnego rodzaju startupy i w ten sposób przez te startupy próbowały dostarczać tej wartości. Trochę to, że tak powiem, się wycisza. Nie wszystkich po prostu na to stać, a może też, że tak powiem, ten proof of concept no, pokazuje, czy jest wartość i da się to monetyzować, taką współpracę, czy nie. No, z tej perspektywy myślę, że są fintechy, które na pewno dostarczają wartości dodanej, na przykład spółki, które dostarczają serwisu weryfikacji, na przykład wiarygodności klienta pod badanie zdolności kredytowej, tak? I niektórzy potrafią to przy wykorzystaniu PSD2 i informacji, i przepuszczenie przez duże modele, które stworzyli u siebie, no na pewno jak gdyby tutaj być już prawie konkurencyjny do jak gdyby dużych modeli scoringowych, które banki stworzyły u siebie in-house'owo, więc z tego punktu widzenia na pewno są fintechy, ale bardziej to postrzegam pewnymi niszami jak gdyby funkcjonalności i serwisów, niż że to jest bardzo globalne zagrożenie. Jednak klienci bardzo sobie cenią no, wiarygodność, bezpieczeństwo, zaufanie, budowanie relacji i jednak ta relacja z bankami jest długoterminowa. No tak. I my zapewniamy bezpieczeństwo, jesteśmy rynkiem regulowanym, no i myślę, że u nas klient raczej nie kupuje tak zwanego kota w worku. Więc raczej uważam, że fintechy, owszem, tam gdzie są innowatorskie i w ogóle wdrażają pewnego rodzaju nowe funkcjonalności, to są w stanie zawojować i konkurować tym serwisem. I banki same będą zabiegali, żeby oni zmienili swoją strategię i chcieli się wpinać przez API swoim serwisem do naszych aplikacji. Na pewno w obszarze działalności kredytowej, czyli generalnie w takim trendzie dotyczącym koncentracji pracy na danych, no to jest tutaj konkurencja. Co do takiej, że tak powiem, dużej konkurencji, to myślę, że nie, że rynek miał na to dużo większy apetyt, natomiast patrząc na te kilka lat, niestety to się nie sprawdza. Tak, właśnie pamiętam ten czas jeszcze parę lat temu i te wielkie hasło, że fintechy zagrażają bankom i zobaczymy, co się stanie. No ale jak widać, raczej ja też zauważyłem taką skłonność banków do współpracy. Tak jak powiedziałeś wcześniej, jeżeli jest pomysł, który może przynieść korzyści dla obu stron, dlaczego z niego nie skorzystać? No tak, tak. Myślę, że jak najbardziej. My jesteśmy otwarci na każdą propozycję i lubimy tych, którzy nas pozytywnie zainspirują swoimi pomysłami. Super. A powiedz mi jeszcze, bo wcześniej wspominałaś o takim trendzie w bankowości, jakim jest Seamless. E, Jak to rozumiecie w Credit Agricole Bank Polska? Jak realizujecie tą Mhm. ideę? Bo rozumiem, Mhm. że to jest większy trend. No tak, Seamless myślę, że jest uniwersalnym trendem. On nie musi dotyczyć tylko i wyłącznie bankowości. My mówimy, że jest seamless banking, to znaczy, że logowanie klienta do aplikacji, nie wiem, uzyskanie salda przed logowaniem, możliwość dostania kodu blik bez konieczności logowania, tak? Zrobienie przelewu na 2 kliki, tak? Czyli to jest upraszczanie, po prostu takie seamlessowanie procesu do tego, żeby od momentu, kiedy powstanie potrzeba klienta, do tego, że ona jest zrealizowana, oczywiście w takim prostym, codziennym daily bankowaniu, żeby maksymalnie to upraszczać, bo wiemy, że tych procesów jest coraz więcej. No i klientom jest coraz trudniej tak naprawdę znaleźć pewne rzeczy w aplikacji, przejść
przez pewne tak zwane wrota procesów, które na przykład liczą kilka etapów, więc na przykład bardzo dobrym jest tak zwany progress bar, który pokazuje klientowi, w jakim momencie procesu on jest, ile kroków ma już za sobą, ile kroków będzie miał jeszcze przed sobą. Fajne jest podpowiadanie klientowi, jak rozpocznie proces, że musi mieć przed sobą na przykład dowód osobisty, czy kod, czy że tak powiem swój login, więc przygotowywanie klienta nie zawsze to jest tylko i wyłącznie liczone liczbą klików. To może być taki seamless user experience wynikający chociażby właśnie z takich infotipów, gdzie dbamy o to, żeby klient nie był zgubiony, żeby rozumiał dany krok, żeby był na niego gotowy, a nie, że my powodujemy jego zdziwienie, zaskoczenie, a już najgorsze jak takie confusion i rozczarowanie. Więc myślę, że świat generalnie zaczyna być coraz bardziej krok po kroku To złożony, prawda. że mamy bardzo duże bodźcowanie. No i do tego, żeby skutecznie finalizować i budować satysfakcję klienta, no to musimy upraszczać maksymalnie te procesy. No i właśnie to seamlessowanie to jest taki proces upraszczania tej relacji i obsługi klientów. Świetnie, myślę, że wytłumaczyłeś to doskonale. Także myślę, że wszyscy już będą wiedzieli, co dokładnie oznacza seamless i co w Credit Agricole Bank Polska rozumiecie przez to. Powiedz mi, mam do ciebie pytanie o przyszłość. Przyszłość technologii, w sumie przyszłość bankowości. Jak myślisz, w którą stronę to pójdzie? Co nas czeka? Bazując może na twoim doświadczeniu i twoich obserwacjach. No, jak spotykam się przy weekendzie z moim szwagrem, to szwagier mówi, że, no, że ja to już powinnam sobie wyprawić jakiś ostry plan, który mówi, jak się tutaj reskilować i Reskilować? Aha. reskilować, czyli jak budować inne kompetencje niż te, które mam w tej chwili, bo możliwe, że bankowość no, będzie tylko i wyłącznie digitalna i wirtualna. I jak wrócimy do fintechów, no to nie jest powiedziane, że w jakiejś tam przyszłości, prawda, te fintechy, jak uzyskają licencje bankowe i będą dużo większymi graczami technologicznymi, no to jak gdyby ta bankowość rzeczywiście nie sprowadzi się tylko i wyłącznie do serwisów zdalnych. Już w tej chwili jest wiele banków. My mamy na przykład w grupie we Francji taki Before Bank, który funkcjonuje tylko i Before Bank? wyłącznie tak, Before Bank. Nazwa tej platformy to jest bank tylko end-to-endową bankiem digital. Więc tutaj no, jest pytanie, gdzie jest ten koniec tego story, tak, że bankowość rzeczywiście może już nie być tą historią tego fizycznego kontaktu i relacji, tylko rzeczywiście może być w pełni zwirtualizowana i zdigitalizowana. I pewnie świat no, próbuje tak przez różne trendy i metaversum i chat GPT, który może zastąpić człowieka i na fazie developmentu i na fazie obsługi klienta, prawda? Więc tutaj możliwości mamy sporo. I na pewno to są bardzo interesujące trendy ze względu na optymalizację chociażby bazy kosztowej, tak naprawdę. Więc myślę, że banki no, będą w miarę rozwoju regulacji prawnych i możliwości formalnych też patrzeć w te kierunki. No, odwołując się moim zdaniem do dwóch elementów czy trzech, jednego to jest takie, jaka jest potrzeba klienta i na jakim etapie dojrzałości na tego typu kierunki są klienci. Dwa, będziemy ciągle patrzeć, że bankowość jednak to jest bezpieczeństwo, więc pytanie, na ile wykorzystanie takiego wirtualnego, zmetawersowanego, nie wiem, doradcy w placówce bankowej to rzeczywiście jest dobry pomysł, czy zastąpienie obecnych modeli automatyzacji czatem GPT, no to te pytania myślę, że ciągle przed nami, ale one już tą wizję tej przyszłości po prostu kierują i modelują, robią ten design w tym kierunku. Natomiast drugie, no to też mamy już przykłady banków, które stosują bankowość as a service.
czyli nie prowadząc bankowości bezpośredniej relacji, tylko podstawiając swoje usługi i serwisy do innych portali, prawda, gdzie mamy chociażby e-commerce szeroko rozwinięty i tam bankowość podstawiana jako serwis, no to jest takim drugim bardzo istotnym trendem. Trwa dyskusja, czy jedno zastąpi drugie i w którym kierunku. No ja ciągle myślę, że jest miejsce na jedno i na drugie. Natomiast liczba tych serwisów, które powstają i proponują na przykład kup teraz, płać później, prawda, czy Revolut, który wchodzi i w dzieci i rozwija swoje inne serwisy i usługi. No tutaj widzimy, że moim zdaniem ten obszar płatności i szybkości płatności może determinować też tą wizję i że jednak to się może wydarzyć dużo szybciej niż my sobie myślimy, że wejdziemy w cały taki wirtualny świat. I ten wirtualny świat oczywiście będzie też bez gotówki, no bo jeżeli mówimy, że można płacić już mrugając oczami, zegarkiem, Polski niektórzy startup. testują, tak, niektórzy testują przykładanie już chipa, który mają, prawda, pod skórą, więc no wydaje się, że właśnie taki świat cashless, świat wirtualnego metaversu bankowego, bo w danej miejscowości nie ma już placówki bankowej, no jest bardzo, bardzo bliski. Są już też kraje na świecie, które po prostu przez optymalizację kosztową i poprzez potrzeby swoich mieszkańców, no tak naprawdę doświadczają i są takimi laboratoriami do tego, żeby tego typu wirtualną, metaversową, w pełni zdigitalizowaną bankowość po prostu testować. A ty co o tym myślisz? Myślisz, że to jest dobry kierunek, czy... No, ja jestem człowiekiem, który silnie pracuje na empatii i na relacji z ludźmi, więc dla mnie, owszem, jestem też po prostu technology driven i device driven, natomiast jednak no, dla mnie bardzo istotna jest ta relacja z human. I uważam, że jeszcze długo w bankowości przy dość skomplikowanych i trudnych produktach klienci będą chcieli no po prostu porady, tylko że ta porada rzeczywiście może być już niedługo zastąpiona poprzez automaty, nawet które będą, prawda, w sposób wizualny w postaci spotkania wideo, no tylko reprezentować tego doradcę, który działa na jakimś z góry ustalonym skrypcie. W postaci Myślę, awatara na przykład. tak, na przykład. Więc no ja bardzo bym nie chciała, żebyśmy się wyzbyli takiego czynnika human. On w ogóle w takiej misji, wizji i podstawach i historii grupy Credit Agricole jako relacja właśnie między ludźmi, między klientami, między partnerami, między dostawcami. No to jest bardzo ważna część naszej tożsamości i naszego DNA. I my jednak tak, że tak powiem, staramy się tak prowadzić, wybierać, budować naszą strategię, żeby ten digital i human miał pewnego rodzaju równowagę ciągle w tym naszym środowisku. Właśnie też słyszałem o takim ruchu Phygital. Połączenie właśnie tych placówek, które... Pomysł na to, żeby placówki nadal były placówkami, w których klient może przyjść, ale wewnątrz już w samym miejscu na przykład nie ma grupy konsultantów, a jest tylko jedna osoba, która wspiera pracę maszyn, na przykład wspiera Mhm, pracę mhm, systemów. mhm. I to No jest tak, taki tak, tak. coś troszeczkę pomiędzy. Myślę, że to jest absolutnie możliwe, bo może nie na froncie w placówkach bankowych, ale tego typu sytuacje odbywają się już chociażby w zintegrowanych i centralnych contact center, gdzie standardem jest to, że boty voice'owe i non-voice'owe po prostu zastępują pracę naszych konsultantów. Albo do pewnego momentu, gdy Tak, no to one albo
witają klienta w banku, dokonują jego identyfikacji, uwierzytelnienia. Owszem, my posiadamy nawet 14 end-to-endowych procesów, gdzie klient może tylko z botem zrealizować proste procesy, te, które najczęściej klienci chcieliby realizować. No ale voice'y też stanowią już taką zaawansowaną automatykę, która też rozpoznaje potrzeby i potrafi przełączać do właściwych grup skillowych doradców. Czyli nie trafiam do każdego i przełączają mnie i do drugiego, a potem jeszcze do trzeciego, tylko już po potrzebie klienta jesteśmy w stanie dobrać właściwą grupę doradców, który zaadresuje potrzebę klienta, czyli już pewnego rodzaju taki prawie human dialog pomiędzy botem a klientem tutaj się odbywa. No my jesteśmy dumni też z tego, że udało nam się w pierwszym kroku w tym roku też zintegrować naszą sieć sprzedaży na platformie właśnie z naszymi botami voice'owymi, non-voice'owymi i centralnym contact center i właśnie spod naszej aplikacji klienci, którzy klikną w kontekście już zalogowanego klienta, że chcą porozmawiać z doradcą przy danych ofertach produktowych lub po prostu z takiego content hubu, chcąc zapytać o coś doradcę, mają możliwość dodzwonienia się do doradców z placówek bankowych. A myślimy też o tym, żeby to był dedykowany doradca, czyli ten, który z placówki w Żywcu, ja akurat pochodzę z Żywca, żebym miała przez aplikację możliwość połączenia się z moim personal doradcą z Żywca, pomimo że na co dzień mieszkam we Wrocławiu. Ekstra. Tak, Jeszcze większe wyjście do klienta, do tego, kim on jest, skąd pochodzi. tak. No i I najlepsze adresowanie jego potrzeby, bo jednak znamy tego klienta, to jest pewnego rodzaju historia. Tak, mamy już dopasowany i styl komunikacji, nie musimy odpytywać klienta o długą listę pytań, żeby zidentyfikować w pełni jego potrzebę, więc z tego punktu widzenia to myślimy, że takie zintegrowanie właśnie rozproszonych doradców na jednej wspólnej platformie z ludźmi z contact center w jednym miejscu, z supportem botów, no to daje właśnie taką dodatkową wartość. super. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo każdy podcast otwieram takim pytaniem o przyszłość, którą widzi gość, znaczy pomysł, który ma gość na samego siebie. I chciałem Ciebie zapytać, gdzie widzisz siebie za 5 i za 10 lat? No ja jestem rozdartym człowiekiem, dlatego że widzę dwie ścieżki. Jedna ta, która bardzo mnie drajwuje obecnie, to jest właśnie kwestia dotycząca platform digital i wszystkiego, co jest związane z bankowością mobilną dla wszystkich typów klienta, dlatego że myślę, że jest możliwość optymalizacji i wielu uproszczeń i synergii, więc kumulowanie tych platform w jednych rękach odpowiedzialności poprzez dobrą oczywiście współpracę z stakeholderem, który zna segment i ma strategię biznesową na dostarczanie wartości, to jest coś, co bardzo mnie interesuje. I myślę, że tu już poruszyliśmy, że tego trendu, który będzie rozwijał ten kierunek, jest bardzo dużo, więc to jest mega interesujące. Tym bardziej dla człowieka takiego jak ja, który z wykształcenia podstawowego jestem prawnikiem. To tak, żeby pokazać perspektywę. Zawsze mnie pociągała obsługa klienta, dlatego zaczynałam swoją ścieżkę nie, w placówce bankowej, no ale technologia jednak jest pewnego rodzaju takim drive'em, który jest bardzo istotny w mojej motywacji, więc dlatego ta ścieżka technologiczna jest dla mnie bardzo właśnie istotna. Jeśli chodzi o takie drugie moje wyzwanie, to myślę, że tworzę w dość taki niestandardowy sposób takie transwersalne zespoły Co masz i na myśli? pracuję z ludźmi, którzy są z różnych środowisk, z różnych departamentów. Bardzo często nie mam do nich żadnej podległości bezpośredniej, liniowej, służbowej, czyli tworzę zespoły, które są bardzo efektywne i są w stanie osiągać sukces. W związku z czym jestem bardzo blisko ludzi i na tych ludziach, na tych zespołach, na takim playerze to jest coś, co bardzo mnie interesuje, a to z kolei wkracza w temat tak zwanej ścieżki nowoczesnego HR-u.
i przyszłości HR-u. Więc z drugiej strony bardzo chciałabym też się rozwijać w kierunku właśnie nowoczesnego HR-u, żeby móc jeszcze bardziej zgłębiać te trendy, które powodują no, takie tworzenie właśnie tych efektywnych i skazanych na sukces zespołów przy metodyce Agile, która jest nam teraz bardzo bliska i coraz bardziej popularna, nie tylko z punktu widzenia managementu, który chce osiągać szybki time to market i chce pracować na Agile'u, ale też na oczekiwaniach i zachowaniach pracowników. Więc ten pracownik, ta empatyzacja no jest dla mnie czymś, co w moim sercu bardzo bym chciała też realizować. Więc rozdarta jestem. Ale myślę, że świetnie to łączysz, właśnie ten taki aspekt technologiczny, fascynacji nowymi technologiami, ale jednocześnie też fascynację człowiekiem. Tak, To jest świetna tak. sprawa. Dobrze, także dzięki Kasia za tą Dziękuję rozmowę. bardzo. Do Bardzo to było zobaczenia. interesujące. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za inspirację. Do zobaczenia. Dzięki.